No panie kolego, no kiepsko to jest umyte. Jak to? Przecież umyłem bardzo dokładnie. Dla mnie jest brudne, proszę poprawić to i to. A dla mnie to jest czyste i tego nie było w zakresie usługi. No i co teraz z tym zrobić? Jeśli rozpoczęłaś, bądź rozpocząłeś już świadczenie usług mycia okien i elewacji, to zapewne rozważania o zabezpieczeniu przed reklamacją usługi masz już za sobą. Niezależnie od tego, czy to się zgadza, czy nie, to zapewne masz jeszcze przed sobą trudniejszą rozmowę z klientem odnośnie efektu wykonania swojej usługi. Nawet jeśli masz już kilka takich rozmów ze sobą, to myślę, że ten materiał rzuci nowy pogląd na tę kwestię. Zapraszam do obejrzenia. Możliwe, że spotkaliście się z tym, że dane okno myliście na przykład 30 minut i później klient i tak przyszedł do Was na koniec i powiedział, że tu jeszcze by jakiś narożnik doczyścił, tutaj coś. Natomiast na przykład moglibyście myć to samo okno w połowie tak dokładnie, a inny klient byłby w 7. niebie i w ogóle zadowolony z tego, że to wyszło super. No i jak to dogodzić takim rozbieżnym oczekiwaniom? Kluczowe będzie sprecyzowanie tych oczekiwań właśnie przed wykonaniem usługi, o czym zaraz powiem, ale zanim do tego przejdę, to zaproszę Was do subskrypcji kanału. Tam jest taki przycisk subskrypcji na dole. Mi bardzo zależy, żebyście kliknęli go, jeżeli go jeszcze nie klikaliście. Dzięki. No na początku dostajemy jakieś zapytanie. Albo przez telefon też do nas dzwoni, albo na maila gdzieś wysyła, czy może macie jakiś formularz, dostajemy zapytanie, no i musimy taką usługę wycenić. No i na tym etapie wy, no zależnie jaki tam macie swój standard i swoje, powiedzmy, przekonania w temacie, albo jedziecie na tą wizję lokalną za każdym razem, czyli oglądacie ten obiekt na żywo, sprawdzacie, albo wyceniacie na podstawie, nie wiem, powierzchni, zdjęć czy innych danych. No i tutaj, jeżeli macie mniej doświadczenia, no to pewnie częściej będziecie jeździć na te wizje lokalne, a jeżeli z czasem może po prostu zrezygnujecie z części tych wizji na rzecz po prostu wyceny po zdjęciach. No i tutaj jest ważne, żeby określić na tym etapie, jaki jest typ zabrudzeń na oknach, a jeżeli właśnie nie określamy, nie sprawdzamy dokładnie, jaki po prostu był ten typ zabrudzeń na oknach, czy jaki jest ten typ zabrudzeń na oknach, no to ważne, żeby zaznaczyć jasno, jaki typ zabrudzeń usuniemy. No i tutaj musicie sobie to sami określić, sami zdefiniować, jakie wy zabrudzenia usuwacie, jaki macie rodzaj usługi, jakie macie, nie wiem, klasy tych poszczególnych usług tego doczyszczania. Tutaj nie będę wam sugerował, jak macie to sobie ustawić. Musicie sobie sami jasno określić, co usuwacie za jaką cenę. No i tutaj, jeżeli przypuszczacie, że na przykład na oknach mogą być jakieś trudno usuwalne zabrudzenia, ponieważ te okna były niemyte, nie wiem, dłużej niż rok albo dłużej niż jakiś tam okres czasu, który sobie zdefiniujecie, no to jeżeli macie takie przypuszczenia, że takie zabrudzenia mogą wystąpić, no to już warto na przykład zrobić 2 warianty wyceny, po to, żeby klient wiedział, że w tym wariacie na przykład robicie podstawę, czyli usuwacie, nie wiem, wszystkie bieżące zabrudzenia, kurz i tak dalej, a w tym wariancie na przykład czyścicie jeszcze to, nie? Więc warto sobie już to rozgraniczyć na tym etapie, lub jeżeli robicie ten już jeden wariant usługi, no to dokładnie opiszcie po prostu, co on obejmuje. Czy obejmuje wyciąganie czegoś tam z narożników, czy tego nie obejmuje, czy obejmuje usuwanie jakichś klejów, czy nie obejmuje, bo ktoś sobie mógł naklejki nakleić, nie? Jakby jasno zaznaczcie po prostu to, jakie typy zabrudzeń wy usuwacie w tej konkretnej cenie. No i tutaj też wspomnę, że jeżeli ten opis gdzieś tam zrobicie jakiś za długi, zbyt skomplikowany, to też może to klienta przerazić, więc ważne, żeby to było zwięzłe i proste. No i niektórym klientom zapewne trzeba też będzie to wyjaśnić przez telefon, albo nawet będzie to lepsze, żeby to wyjaśnić przez telefon, lepiej się po prostu zrozumiecie, a na przykład potwierdzić to tylko mailowo. No i jak ten klient się decyduje na tą waszą usługę, czy na konkretny wariant waszej usługi, no to ważne, żeby on to potwierdził wam pisemnie, czyli albo SMS-em, jeżeli, nie wiem, to jest klient, z którym dyskutujecie przez wiadomości, albo po prostu przez maila, jeżeli to była oferta mailowa. Jasne, że tam potwierdza i że tutaj nie ma po prostu żadnych wątpliwości, że on akceptuje dokładnie to, co wy napisaliście. No i na tym etapie też warto rozważyć kwestię podpisania umowy, a nie tylko jakby zlecenia na mailu i zatwierdzenia. Szczególnie zwróciłbym na to uwagę w momentach, kiedy, nie wiem, klient na przykład wiecie, że będzie oczekiwał zrobienia nowej elewacji czy nowych okien z tego, a one mają 20 lat i wy wiecie, że tego się nie da doprowadzić do stanu jak wtedy, kiedy 20 lat temu były nowe. Więc jak macie po prostu takie podejrzenia, to warto się zabezpieczyć po prostu dodatkową umową. No i też przy jakby większych już, powiedzmy, wartościach usługi,
No i jakie to są kwoty te większe, to już musicie sobie sami odpowiedzieć, no bo każdy z was ma po prostu inną wielkość firmy, inną wielkość zleceń, takie, które po prostu są dla was znaczące i ich strata może wyraźnie zaburzyć funkcjonowanie waszej firmy. A jeśli oglądasz sobie ten materiał i właśnie ci chodzą po głowie różne sytuacje z klientami, które miały miejsce w przeszłości, no to śmiało możesz podzielić się nimi właśnie w komentarzach, żeby inni też mogli skorzystać. No i może jakaś fajna dyskusja się nawiąże. Dobra, także no co, dalej realizujecie usługę, myjecie, powiedzmy, tutaj warto zaprosić klienta na przykład przy większych zleceniach już na pierwszy dzień na przykład wykonacie część i na przykład zaprosić go, czy mu się to podoba, czy tutaj wszystko jest ok, możecie sprawdzić, zweryfikować, czy jakby idziecie w dobrym kierunku i się rozumiecie i jakby robicie to według oczekiwań, bo jeżeli nie, to tutaj już wtedy można podjąć jakieś reakcje, jakieś działania. No a jeżeli to jest powiedzmy koniec usługi, no to zgubiłem wątek. No i teraz dalej, jeśli kończycie wykonywać usługę, no to przychodzi taki moment, kiedy klient może zgłosić swoje uwagi. No i teraz właśnie jest moment, kiedy wy możecie odnieść się do tych ustaleń, które zrobiliście na wstępie. No i teraz, jeżeli klient ma do was na tym etapie jakąś uwagę i wy nie macie jakby argumentu z tych waszych ustaleń właśnie na wstępie, no to już wiecie, co poprawić wy tym, co właśnie ustalacie z klientami na wstępie przy kolejnej usłudze. No i w ten sposób po wykonaniu kilku bądź kilkunastu usług, kilkunastu odbiorów jesteście w stanie wypracować sobie praktycznie idealną formułę na wstęp, uniwersalną. No i już po jakimś czasie takie pytania jak będą po prostu rozwiewane. Tutaj też oczywiście weźcie pod uwagę to, że z niektórymi klientami będzie na przykład wam mocno zależeć na budowaniu relacji i na przykład ktoś będzie chciał wam dołożyć, no nie wiem, godzinę pracy do waszej usługi i to będzie nawet ponad tą usługę, ponad te wasze ustalenia, no ale warto tutaj na przykład, żeby budować relacje z klientem, no to sobie wykonać ten dodatkowy zakres dla tego klienta, żeby po prostu pokazać, że spoko, nie było tego w zakresie, ale tu masz gratis. Też warto to wtedy zaznaczyć, nie? Że jakby zrobię, ale jest to coś dodatkowego. No i to jest po prostu w gratisie. No i może tu jeszcze wystąpić sytuacja, kiedy klient ma do was jakieś uwagi, no i wy faktycznie niedokładnie wykonaliście tą usługę. Może też tak oczywiście być, nie? Że finalnie no wy zawaliście, bo jesteś tam smuga, albo gdzieś coś jest niedoczyszczone, a to miało być doczyszczone według tych ustaleń. No więc tutaj jakby bez dyskusji powinniście poprawić, podkulić ogon, że tak powiem, przeprosić i zrobić to tak jak trzeba. A co jeśli dojdzie do takiego sporu, że faktycznie klient będzie oczekiwał od was bardzo dużej ilości pracy dodatkowej, wy jasno opisaliście te wymagania, powiecie, no, że niestety nie jesteście w stanie tego wykonać. Klient powie, że no dobra, no to on nie płaci w takim razie za usługę. Może dojść do takiego sporu. Są one rzadkie. Ja gdzieś tam, jak myłem okna jeszcze jakiś czas temu, to raczej się z takimi sytuacjami nie spotykałem. Zawsze się dało jakoś dogadać. No ale wtedy to pozostaje wam jakby spór sądowy. On zazwyczaj jest dość czasochłonny, no i trzeba sobie przekalkulować, czy jakby to się wam opłaca, nie? Czy jakby tą ilość godzin, którą on od was oczekuje, żebyście dodatkowo umyli, czy bardziej wam się opłaca to umyć, czy bardziej wam się opłaca pchać po prostu w ten spór, no nie? To już musicie sami sobie wyważyć jakby ścieżkę dalszą. No dobrze. Wszystko chyba w tym temacie. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało pytajcie w komentarzach lub piszcie do nas. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.